Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Tym razem omówimy frakcje zwierzę ludzi, wszystkie ich najważniejsze aspekty, dodatkowo omówimy jak najlepiej budować armię i jakie budynki też budować, więc przejdźmy po kolei, nie marnując swojego czasu. Jeśli chodzi o górny pasek, posiadamy tutaj łaskę, standardowo odłamki kamienia stada, to już nie jest standardowa, groza i tak samo oznaki zniszczenia. Przejdziemy po kolei z tym każdym. Więc jeśli chodzi o zestawienie łask, czyli ogólny dochód, jedyne możemy otrzymywać poprzez handel. Nie mamy jakby budynków, które dają nam kasę. Dodatkowo najwięcej zarabiamy na plądrowaniu na zasadzie korna, czyli idziemy i niszczymy wszystko jak idzie. Jeśli chodzi ogólnie o łaskę, to najlepiej po prostu tylko plądrowanie. Więc wydaje mi się, że o armii tyle, jeśli chodzi o dochód tej armii, czy tam utrzymanie tej armii. Więc tutaj utrzymanie jest zerowe, niezależnie od jednostki. Jeśli chodzi o kolejną jakby ikonkę, są to odłamki kamienia stada. Co to są za odłamki? Jeśli posiadamy na przykład miasto splądrowane przed chwilą, czy tam plądrujemy je, możemy tak naprawdę albo je splądrować, albo wnieść kamień stada. Wniesienie kamienia stada daje nam coś takiego, że tworzy się taki powiedzmy garnizon, w którym możemy rekrutować dane jednostki. One też mają swoje limity, o których później też dodatkowo opowiem. I możemy sobie zbudować 4 takie budynki, na przykład gwarne jamy, wichry plagi. Daje no to nam na takiej zasadzie, że daje nam to po prostu bonusy na mapie i dodatkowo daje nam na przykład to garnizony. Czyli te garnizony są dosyć wtedy mocne. Co jest w tym bardzo ważne, że taki garnizon może nam dawać taki pasywny dochód, no bo jeśli postawimy taki garnizon gdzieś, gdzie toczymy wojnę, automatycznie będziemy mieć zawsze jakiś dochód, jak będą się o niego rozpadali. Ale jeśli chodzi o garnizony, mamy tu bardzo mocne jednostki. Tutaj jest akurat najwyższy poziom garnizonu zbudowany, więc jednostki są naprawdę potężne. Jedna armia nie jest w stanie po prostu tego w ogóle zdobyć. Tym bardziej jeśli gramy zwierzoludźmi, oni są przeważnie w takich miejscach, gdzie te armie są słabsze i raczej idą w ilość, nie jakość. Jedynie gdzieś tam, jeśli chodzi o Korna, o czwartego bohatera, który jest tam dosyć daleko, no to wtedy tam może już być trochę inna zasada, ale o bohaterach też wszystko omówimy po kolei. O co chodzi z tymi kamieniami stada i jak w ogóle zdobywać? Jeśli chodzi o zdobywanie, odnośnie tutaj mamy coś takiego jak oznaki zniszczenia. Im więcej oznak zniszczenia, tym więcej zdobytych kamieni stada. A jeśli chcemy je odzyskać, musimy przeprowadzić rytuały. Jeśli chodzi o rytuały, tutaj musimy trochę więcej omówić, żeby to było naprawdę dobrze omówione, bo to tak naprawdę od tego zależy, jak dobrze ci pójdzie w kampanii. Jeśli będziesz to powoli robić, no to wtedy będzie duży problem. Jeśli chodzi o kolejne na przykład, to mamy grozę. Zaraz też omówimy w ogóle te rytuały i w ogóle całą tą mechanikę, więc na spokojnie, wychilluj. Jeśli chodzi o grozę, grozę uzyskujemy poprzez bitwy, budynki, czyli coś takiego, jeśli mamy hordę, możemy w niej normalnie budować i mamy coś takiego jak nabite na głowy, ciała na palach i tak dalej, to mamy pozyskiwaną grozę naturę. To jest bardzo ważne, bardzo fajne, tylko musimy trochę przemyśleć jedną rzecz. Jeśli jesteśmy na tej grozie, dobra, przejdźmy może jeszcze te oznaki zniszczenia, a potem będziemy już tak po kolei tłumaczyć. No jest to trochę skomplikowany poradnik, no bo frakcja jest troszkę skomplikowana, ale jak zobaczysz cały poradnik, będziesz wszystko wiedzieć co i jak. Więc przejdźmy do oznaki zniszczenia. Jak to w ogóle zdobyć, co to jest w ogóle za pasek, co nam to w ogóle tutaj daje. Jeśli chodzi o oznaki zniszczenia, musimy odprawiać rytuały, czyli zajmujesz miasto poprzez odłamki kamienia, czyli przykładowo jak tutaj, i automatycznie dostaniesz na przykład 8 punktów, tak, zniszczenia. Żeby przeprowadzić rytuał, musisz mieć co najmniej 10. Jak zdobywać takie punkty, żeby potem przeprowadzać rytuał? To jest na takiej zasadzie, że mamy tutaj na przykład 38 punktów, klikasz sobie na to miasto i pokazuje ci, że jeśli zdobędziesz, pokonasz czy zniszczysz to miasto, otrzymasz dodatkowe 8 punktów na przykład do tego zamku, czy tam do tego jakby kamienia w stada. I wtedy możesz na przykład odprawić rytuał. Pokażę ci zademonstruję to po prostu, będzie najprościej. Dobra, zniszczmy tą armię. Ok, możemy tutaj tak naprawdę wybrać dwie rzeczy. Tempo uzupełnienia strat to jest fajne, jeśli twoja armia gdzieś tam otrzymała duże straty. Lub zwierzęcy strzał, to weźmy zwierzęcy strzał. To jest coś takiego, że dostajesz potem automatyczne tutaj bonusy na przykład. Jeśli chodzi bardziej o bonusy, to bardziej do regania armii. Im wyższy ten szał, to jest przez wszystko zdobywane właśnie frakcja, wygrana bitwa, zniszczenie osady, postacie i ofiary, czyli po prostu dużo też straciliśmy jednostek, więc o tym zwierzęcym szale tak na szybko wspomnę, bo to nie jest
nic nie wiadomo jakiego trudnego do wytłumaczenia, po prostu walczysz i możesz wybrać albo regenerację strat, albo po prostu zwierzęczy strzał. Więc to jest dobre, bo wtedy mamy większe bonusy dla naszej jakby hordy, czy tam no watachy, no jak zwał, tak zwał. Widzisz, i tutaj pojawiło się teraz 46 punktów i możemy odprawić rytuał. Jeśli chodzi o te rytuały, jak najlepiej to jest nabijać. Za każdą stoczoną walkę w okręgu jakby tego drzewa, czy tam kamienia, za każdą walkę otrzymujesz 2 punkty do obecnych zniszczeń, a za plądrowanie wiosek mamy różnie, bo mamy na przykład czasem 6, czasem 8, no w zależności, możemy tu sobie zaznaczyć. Tutaj na przykład jest 6, 6, tu jest na przykład potem 8, też w zależności od tego, jak bardzo jest chyba rozbudowane miasto, z tego co gdzieś tam zauważyłem, więc im bardziej rozbudowane, tym więcej dostajemy. No i teraz możemy odprawić rytuał. Odprawiasz rytuał i automatycznie, jeśli będziesz tutaj zabijać przy tej ziemi, no to te punkty zniszczenia już ci się nie będą ładować. To już po prostu jest koniec. Jakby pole wyczerpane i otrzymaliśmy z powrotem odłamek kamienia stada. Czyli na przykład jeśli zajmiemy sobie na przykład potem te miasto, ale ważna rzecz jeszcze. Jeśli mamy na przykład tutaj gdzieś kamień stada wzniesiony, nie możemy na przykład w pobliżu tych wznosić. Dopiero na przykład tutaj możemy wznieść, bo tutaj jest już daleka pula, gdzie możemy po prostu to wznosić, więc nie możemy jakby postawić jednego koło drugiego. Tam jest jakieś, zależy chyba od miejsca, tam jest po prostu parę gdzieś kratek, możesz sobie na tym zobaczyć, na przykład zajmując to, możemy automatycznie tutaj normalnie zdobyć i to wszystko jest ładnie wszystko pokazane. O co chodzi z tymi oznakami zniszczenia, bo to jest też bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć. Jeśli chodzi o zwierzę ludzi i o armię od nich, oni zaczynają z jednym bohaterem. Mają coś takiego jak właśnie królowie grobowców, posiadają jakby ten limit rekrutowania kolejnych bohaterów, więc przykładowo możemy na przykład tutaj sobie jednego zrespić, tak, zrespimy sobie następnego i już tutaj mamy pokazane, że nie możemy zrespić lorda też przez turę, ale też poprzez limit, więc ten limit się zwiększa wraz z upływem oznaki zniszczenia, czyli im więcej tego mamy, tym większy mamy limit. Mamy też tutaj wszystko napisane, teraz jest przykładowo 7 poziom zniszczenia, limit armii plus 4. Odblokowuje ulepszenia pojemności armii z nagród, grozy, zdobyte odłamki, koszt wnoszenia budynków hordy. Więc przejdźmy teraz może do budynków hordy, a potem połączymy to od razu z omówieniem grozy, jak ją najlepiej zdobywać, na co najlepiej na początku wydawać i też omówimy troszkę bohaterów. Więc jeśli chodzi o budynki hordy, co nam to tutaj daje? No daje nam to po prostu, odblokowuje nam jednostki, które możemy rekrutować na przykład w tym obozie standardowym. Ewentualnie jeśli chodzi o globalny na przykład, to tutaj mamy tutaj mamy globalny z Taurusa mosiężnego, nie, tu mamy zwykły, a tu mamy na przykład z budynków, z Midlandów, czyli na przykład stąd, tak? Stąd możemy rekrutować dane te jednostki, a z tamtego możemy po prostu rekrutować z naszego jakby obozu, czyli po prostu z panelów hordy, czyli z tego tutaj. Co tu najlepiej jest budować na początku? Wydaje mi się, że najlepiej na pewno nabite głowy, ale to wiadomo dopiero pierwszy, trzeci, piąty poziom. No, wydaje mi się, że budujemy tu ogólnie wszystko, tylko na pewno warto zwrócić uwagę, że te budynki hordy są na początku drogie, więc jeśli nie masz dużo też kasy z plądrowania, to warto iść na przykład w stado bestii gorów, bardzo mocne jednostki. Ogólnie stado gorów też są takie średnie, w miarę dobre jednostki. No i też bardzo polegają właśnie na centaurach, na właśnie jakichś takich, nie wiem, bykach, dzikach opancerzonych, czy jak tam zwał, tak zwał, więc na to warto też zwrócić uwagę. No i w większości opierają się na minotaurach, tylko że wiadomo, minotaury po pierwsze mamy na trzecim, czwartym poziomie, to jest wyżej, a jeśli chodzi o nagrody grozy, no minotaury też są dużo droższe w wykupywaniu, jak na przykład, nie wiem, harpie, jakieś tam stado włóczników, gorów, trochę takich średnich jednostek, więc na to też musimy zwrócić na pewno uwagę. Jeśli chodzi o budowanie w tym hordzie, no nie ma tu nic skomplikowanego. Tutaj mamy na przykład dosyć fajną do magii. Głazo Trzask jest bardzo mocnym skillem, więc na pewno warto go sobie wykupywać, bo wtedy możemy nawet mieć 2 użycia dla tej armii na wyższym poziomie. Jeśli chodzi o budowanie armii, no wszystko tak naprawdę zależy od tego, ile masz grozy, na co po prostu idziesz. Ja Ci pokażę na przykład 2 armie, które są na przykład mocne. To jest na przykład taka armia. No, tutaj tak naprawdę połowa armii to jest dziadostwa, ale druga połowa armii to mamy na przykład właśnie te rydwany z tuskogrami, mamy na przykład cygora, czy tego cyklopa, mamy też stado razogorów, na przykład takie mocne bestie. No, mieszankę tutaj możesz robić dowolną. Każda armia będzie do czegoś tak naprawdę się nadawała.
jeśli robisz po prostu armię taką potężną, no to na pewno musisz mieć tam z 2-3 oddziały, chociażby, nie wiem, minotaurów, jakichś potworów, centaurów, ewentualnie właśnie tych stado bestigorów, bo to są bardzo mocne jednostki, są też bardzo liczebne i mają też przebicie pancerza, co jest bardzo ważne. A na przykład jeśli chodzi o centigory, czyli takie jednostki centaurów, one są dosyć dobre, jeśli chciałbyś gdzieś tam zaszarżować właśnie w artylerię, wystrzelców, no bo one w większości mają 90 tak naprawdę speeda, prędkości, więc to jest, wydaje mi się, że dosyć sporo. Co najlepiej jest jeszcze zrobić odnośnie na przykład tych poziomów zniszczenia, powrócę tu jeszcze na sekundę, bo zawsze czasem gdzieś taka myśl się nagle przyjdzie. Ważną rzeczą jest to, żeby tu budować jak najlepsze garnizony. Jak się chcesz na przykład Wielki Kamień Stada wznieść na wyższy poziom, musisz to odblokować za nagrody grozy. Ale za nagrody grozy zaraz tam jeszcze podejdziemy. Ważne jest to, że możesz przykładowo najechać, nie wiem, wioskę obok, dostaniesz punkty, tutaj ci się załadują, ale nie odprawiaj od razu rytuału. Ja na przykład zrobiłem tak gdzieś na początku, gdzie za mało punktów gdzieś tam odprawiałem te rytuały, co potem szkodziło. No bo po pierwsze musiałeś znowu zająć miasto, znowu je utrzymać, znowu stoczyć dużo bitew dookoła, więc najlepiej jest wtedy na przykład jedną armią bronić, a na przykład kolejną gdzieś tam rozwalać, żeby jak najszybciej załadować sobie te punkty zniszczenia, które odblokują ci na kolejne armie, dodatkowe jakieś tam bonusy, bo to jest po prostu jedno z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o akurat zwierzę ludzi. Więc przejdźmy może teraz po prostu do grozy, bo groza jest bardzo ważną rzeczą. Potem omówimy jeszcze technologię. No i tak samo omówimy potem na końcu 4 tych bohaterów, których tutaj posiadamy na dany moment. Więc przejdźmy po kolei. Jeśli chodzi o grozę, co my tutaj w ogóle mamy? Limity jednostek, czyli bez tego po prostu ani rusz. Musimy się tu bardzo dobrze zastanowić, na przykład na co najlepiej wydawać. Możesz sobie nawet u mnie zobaczyć, na co ile wydanych punktów. Zawsze to może być jakieś tam odzwierciedlenie, jakiej armii po prostu potrzebujesz budować. Ja akurat skończyłem tą kampanię na 81 turze. 80 miast podbitych na legendarnym poziomie, więc dosyć dobrze sobie tam gdzieś tam poradziłem z taką armią, jaką tu mam wykupioną. Mamy lordowie i bohaterowie. Oni mają fajną rzecz taką, że możemy sobie przejąć danych legendarnych lordów, na przykład Malagora, Morgura i Tauroxa. To jest bardzo ważne jeszcze przy tym, taki dosyć ważny tip. Jeśli masz przykładowo jedną armię, nie masz wykupionych na przykład limitów i kupujesz na przykład pierwszy limit, to jest ważne, żeby na przykład od razu zrekrutować pobocznego jakiegoś lorda. Dlaczego? Bo jeśli żyje na przykład legendarny lord, a masz limit armii 2, czyli masz jedną podstawową armię plus jedną tą nową kupioną, tego najsłabszego lorda i masz wtedy limit 2, to jeśli wykupisz sobie ulepszenie, na przykład kupno lorda, to automatycznie go werbuje, więc masz wtedy 3 armie na limicie 2 armii. To jest ważne na początku, bo może ci to mega przyspieszyć grę. Tylko jedna ważna rzecz. Musisz wiedzieć, że ten lord po prostu żyje, że ta frakcja na przykład jeszcze nie padła. To jest bardzo ważne. Więc potem to jeszcze omówimy, no jak będziemy omawiać bohaterów, a czy no tych głównych lordów po prostu, jak najlepiej nimi gdzieś tam zaczynać. Mamy jeszcze coś takiego jak wykupywanie takich pobocznych bohaterów. Wściekły byk, wargor, szaman, czyli po prostu czarodziej, wojownik i takie chyba pół na pół wargor to był. Więc to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o kolejne na przykład rzeczy. Jeśli chodzi ogólnie o jednostki, no to tutaj, no tak jak mówię, minotaury na pewno bardzo ważne. Z takich jeszcze ważniejszych rzeczy, no mamy centaury, no a potem te poboczne takie słabsze jednostki. Jeszcze uosobienie żywioły jest dosyć ciekawą jednostką. No olbrzym to jak w każdej prawie gdzieś tam frakcji jest. Więc jeśli to mamy omówione, czas na ulepszenia. Tu są bardzo ważne rzeczy, które czasem warto jest na początku wykupić z dwóch pierwszych ważnych rzeczy. Dlaczego? To mamy na przykład ulepszenie kamienia stada. To daje ci to, co śmieszne to zabrzmiało, że masz wtedy lepszy garnizon, czyli łatwiej będzie ci obronić na przykład ten kamienny krąg i dodatkowo będziesz mógł ulepszać na przykład możliwości właśnie, nie wiem, tempo uzupełniania strat, jak tutaj mamy. Tutaj mamy, nie wiem, amunicję dla oblężeń, zasięg ruchu na minus, na przykład mana dla twoich, tak samo pozyskiwana bitew groza. Też jest to bardzo ważne. Ja na przykład bardzo dużo idę właśnie w tempo uzupełniania strat plus zdolności werbunkowe hordy. No, jeśli chodzi jeszcze o grozę zdobywaną, też jest spoko. Tylko bardziej patrzyłem pod zasadą tego, co otrzymuję tutaj na przykład w garnizonie. Tutaj mamy stado bestigorów i minotaury, więc to są bardzo mocne garnizony. Tak samo tu są właśnie centigory i rydwany. A tutaj mamy na przykład cyklopy, tu mamy olbrzymy, więc wydaje mi się, że te dwa panele są najciekawsze.
Chyba że potrzebujemy dużo na przykład grozy, no to tu jest pozyskiwana groza, to też jest bardzo fajna opcja. Więc to warto sobie tam zerknąć, pomyśleć i po prostu wszystko zależy od rozwoju sytuacji, bo możemy sobie tu budować takie, tu gdzie będziemy toczyć bitwę takie, no ale tempo uzupełniania strat jest ważne, żeby nie tracić po prostu mocnych jednostek. Jeśli chodzi o ulepszenia, możemy też tu wykupić na przykład limit armii, tylko że ten limit armii dopiero otwiera się chyba na 7 poziomu zniszczenia, więc no bardzo wysoko. Możemy też kupić, że nowe armie hordy można formować z budynku obozowiska hordy na numer 2 poziomie i wtedy mamy przykładowo już dużo lepsze budynki na samym starcie w hordzie, czyli nie musimy jakby budować od samego początku, tylko mamy już na przykład na drugim poziomie, więc już mamy też lepsze jednostki od razu do werbunku. A jeśli chodzi o właśnie możliwości werbunkowe, to jeszcze od razu gdzieś tam napomknę, jeśli sobie zerkniesz, no to horda rekrutuje znacznie tego więcej niż przykładowo jakieś zwykłe budynki. Więc to jest akurat bardzo ważna rzecz. Więc wydaje mi się, że o ulepszeniach to będzie, wydaje mi się, że tyle. Dodatkowo są jeszcze takie właśnie zakupy, że lordowie na przykład mają 10, 5, 15 poziom, czyli no, po prostu wyższy poziom na początku. To jest z jednej strony spoko, bo jeśli poziom lorda jest 20, no to on na przykład już nie zginie, nie przepadnie całkowicie. No i wtedy jego budynki na przykład, na które wydaje się sporo kasy, nie przepadną, nie? No to jest ważne, no bo to jest horda jednak. Więc nie mamy tak, że tracimy miasta i coś tam tracimy, tylko bardziej tracimy na zasadzie właśnie bardziej lordów. Jeszcze mamy coś takiego jak przedmioty. Ja osobiście nie kupiłem żadnego, nawet jednego najmniejszego, najtańszego, ale to może być po prostu mój błąd, albo po prostu mi to nie było za specjalnie potrzebne. Fajne widziałem z tego właśnie rzeczy, jak sobie gdzieś tam poczytałem, że na przykład pokierowałem Ungor Grabieżca, zasięg ruchu na kampanii 10%, zasięg wzroku też jest spoko. Tak samo atak zwarciu, na przykład siła, takie gdzieś rzeczy do damage'a też bardzo mega się przydają, do obrażeń. Więc wydaje mi się, że tyle. Jeśli chodzi ogólnie jeszcze o toczenie walk, jak najlepiej je toczyć, oni mają coś takiego, że albo idziemy po prostu w trybie zasadzka, zwierzę ludzi, albo mamy na przykład ukryte obozowisko. Wtedy mamy też 100% jakby ukrycia, więc bardzo dużo operujemy gdzieś na zasadzkach, tym bardziej, że walczymy przeważnie w takich krainach, że jest dużo artylerii, jest dużo konnicy, jest dużo strzelców, czyli takie jednostki bardzo mocne, jeśli gdzieś tam ich nie wyłapiemy. Więc jeśli chodzi o to, no to trzeba zwrócić uwagę, żeby nie iść po prostu jakimś standardem, tylko po prostu, na przykład rzadko kiedy używałem plądrowania. Wydaje mi się, że to jest dobra mechanika, bo plądrowanie jest dobre, jeśli wiesz, że na pewno twojej armii ktoś nie rozwali. Jeśli jesteś tak w 100% przekonany, że nic jego nie rozwali, no to wtedy ok, można sobie iść na trybie plądrowania, zarabiać więcej z plądrowania, ale ja wolę grać trochę bardziej safe, ale po prostu mega pchać do przodu mimo wszystko. No i więcej tak naprawdę gdzieś tych jednostek możemy wyłapać, mniejsze straty otrzymujemy, więc możemy więcej wtedy automatycznie podbić, nasza armia się gdzieś tam nie rozpadnie. Więc wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o armię, o bohaterów. Jeszcze i tak samo o grozę, no jeśli chodzi o pozyskiwanie, tak jak mówiłem, budynki w hordzie, czyli budujemy coś takiego. I tak samo po prostu po bitwie możemy to otrzymać, są budynki, które zwiększają jakby zdobywanie tego. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, która nam zostało, to jest wezwanie mrocznych bogów, czyli po prostu drzewko technologiczne najstandardowiej w świecie. Zaczynamy przeważnie od tego drzewka technologicznego, nic innego nie możemy otrzymać. Potem jeśli będziemy mieli większy poziom bohatera, będziemy mieć jakieś tam achievementy, na przykład, nie wiem, wykonaj 5 udanych działań bohatera ofensywnych, na przykład posiadaj 4 lordów, automatycznie te drzewka będą się odblokowywać. Jeśli chodzi o ważne drzewka, to na pewno te pierwsze standardowe, bo tutaj mamy przykładowo coś takiego jak plus 10% siły walki z krasnoludami, elfami, ludźmi, mrocznymi elfami, no wszystkie te frakcje, gdzie każdy jakiś zwierzolud zacznie, to po prostu ma te frakcje koło siebie, więc 10% obrażeń to jest naprawdę sporo. Tak samo potem Dni Gniewu, czyli no, opieramy się w większości, tak jak mówiłem, też na Minotaurach, czyli tu są wszystkie bonusy do Minotaurów i do potworów, którymi będziesz najczęściej, albo będziesz najczęściej grała. Dodatkowo mamy coś takiego jak Furia Stadna, to jest też warte odblokowania na samym początku, no 10% prędkości ruchu na kampanii, choć nie pamiętam, czy to nie był potrzebny jakiś poziom bohatera. Tutaj przywij 10 jednostek w bitwie. No każdy gra inaczej. Ja na przykład wolę gdzieś tam delikatnie na zasadzkach działać, dużo na magii się opierać, więc każdy bierze jakąś inne drzewko technologiczne. Ja akurat najbardziej polecam Ci to, no plus zerknąć na te dolne, które naprawdę dużo Ci dają. Jeśli chodzi o
na przykład już chyba walkę, to możemy troszkę omówić tutaj walkę. Jeśli chodzi przykładowo o tą frakcję jednookich, w którym ja tutaj gram, oni walczą przeważnie z Imperium, to jest taki główny ich gdzieś tam przeciwnik, tak samo Bretonia, tutaj Lwie Serce jest. Niżej mamy tak naprawdę elfy, które też musimy zniszczyć, bo musimy jakby spalić Wielki Dom, bo to jest ważne w kampanii. Dodatkowo potoczyły się wampiry, no bo gdzieś tam zahaczyłem o ich ziemię, no i gdzieś tam mega chciały walczyć. No powiem szczerze, były dosyć mocne, bo jednak ten Vlad jest mocnym bohaterem ze Sylwanii. Więc tutaj było trzeba troszkę poświęcić więcej armii, więc warto, jeśli byś zaczynała z Sylwanią, to po prostu gdzieś 2 armiami się wspierać, chyba że robić mega potężną. Tylko pamiętaj, że wampiry zawsze chodzą w 2, 3, 4 armie, więc oni zawsze hurtem idą, więc na to warto zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że ta frakcja jest dosyć prosta, jeśli ogarniamy właśnie te podstawowe mechaniki odnośnie na przykład właśnie tych odłamków kamienia, grozy i tak samo znaki zniszczenia. Ważne jest to, jak szybko zdobędziemy jakby możliwość rekrutowania 2-3 armii, no bo wtedy możemy się trochę bardziej rozpędzić. Ja się już tutaj mega rozpędziłem i szczerze powiedziawszy nie napotkałem większych oporów. Jak jedynie jakaś większa bitwa co była, no to z Sylwanią, że 4 chyba bohaterów rzuciło mi się na jednego, no i tutaj gdzieś dostałem jednak łomot. Więc jeśli chodzi o nich, no to tutaj no takich mamy wrogów. Kolejnym bohaterem przykładowo, to może przejdziemy i pokażę już na zasadzie bohaterów. Dobrze, zatem przyszedł czas na głównych bohaterów. Jeśli chodzi o tego pierwszego, Kazak Jednooki, to akurat omówiłem go na samym początku. Znaczy no na samym początku, na końcu gdzieś tam omawiania. Jeśli chodzi o jego armię, ma dosyć taką zróżnicowaną. Nie jest jakaś słaba, ma też jeden oddział Minotaurów, jest stado Bestigorów, dosyć dobra armia na początek, tym bardziej w frakcji właśnie, że walczy tam z elfami, z Imperium. Jakie on ma tutaj bonusy? Efekty frakcji koszty grozy, szanse na unik, plus szanse na powiedzenie zasadzki, więc dosyć fajne bonusy jak na właśnie Lorda, a czy efekt frakcji jakby zwierzoludzi, no bo oni na zasadzkach najwięcej się opierają. Mieszane kary powiązane z zwierzęcym strzałem, atrybut straż przednia, no w sumie bardzo dobre ma te efekty. Na pewno mega go polecam, bo nim ograłem i bardzo przyjemnie mi się grało. Kolejny to jest Malagor Mroczny Omen. On zaczyna tutaj na dole. Szczerze, wydaje mi się, że to będzie jeden z najgorszych, których byście mogli sobie wybrać, tym bardziej na początek. Z tego względu, że armię ma słabą. No jedynie ma trolla z takich mocniejszych jednostek, ale w większości armia jest bardzo słaba, nisko tierowa. Dodatkowo ma orków na wrogów, czyli tacy, którzy posiadają jednak więcej piechoty zwykłej do walki niż na przykład strzelców jakiejś artylerii. No dodatkowo jest tam Korn, czyli dosyć mocna jakby frakcja, która też może łatwo ich pokonać. No dosyć ciężko tam mają jeszcze krasnoludy, skaweni. No wydaje mi się, że osobiście go bym najbardziej nie polecał. Jedynie efekty frakcji ma dosyć fajne, bo koszty grozy dla wszystkich ulepszeń limitu bohaterów spoko, zasięg ruchu też ok, 10% więcej dla szamanów, bo to jest w ogóle szaman, czarodziej, tu mamy takiego właśnie wojownika, jak coś. Więc tutaj mamy na przykład wroga dyscyplina, tempo uzupełniania starat przeciwnika. No bonusy ma naprawdę dobre, tylko że ta armia mnie martwi. No powinien, wydaje mi się, dostać lepszą armię na początek. Tym bardziej, że wrogów ma bardziej wymagających. No ale co dostał, to dostał swojego. Teraz mamy Morgura, zwiastuna cienia. Jeśli chodzi o armię, no tutaj jak zauważycie, no to mamy Centigory w większości, rydwany Razagorów, jakieś tam pomioty. No armia nawet już dużo lepsza od tego wcześniejszego. Też on jest szamanem. On zaczyna blisko Skawenów tutaj przy dole, to tutaj mamy pierwszego zwierzoludzia, tu mamy drugiego, trzeciego, tam jest czwarty, jak coś. Jeśli chodzi o jego efekty, liczba oddziałów pomioty chaosu, czy on widzę bardzo się opiera na pomiotach chaosu, więc ma fajny start. Możesz fajne jakby jednostki zrekrutować na początku. One są mocne, bo siła broni jest duża, dyscyplina jest bardzo duża, żeby je po prostu złamać, więc bardzo dobrze sobie radzą. Tempo uzupełnienia strat, spaczenie, koszty znoszenia budynków, hordy minus 15 to jest naprawdę sporo, no bo tam budynki zaczynają się chyba od 4000 do chyba nawet 10, no to jednak to jest dużo. Efekty Lorda, tryb plądrowania zostały ulepszone do trybu plądrowania u pieszcy, są rozszerzenie spaczenia, wierna aura plugawego, niewrażliwość na wyczerpanie, Teloren, Morgul nie pozostaje ranny przez dłuższy niż jedną turę. O, to też jest bardzo fajna zasada, bo wtedy możemy szybko zrekrutować z powrotem swojego lorda. Jeśli chodzi o armię, tak mówiłem, no jest dosyć dobra. Tutaj mamy trzeciego bohatera, jak zobaczycie, to jest całkowicie taki minotaur z krwi i kości.
Armię też ma mocno, bo ma 3 jednostki Minotaurów, nie bez powodu. Z tego względu, że on zaczyna przy mrocznych elfach. Tu jest bardzo dużo tych mrocznych elfów, zwykłe elfy leśne. Wysokiego rodu tu są jedne, tu są drugie. Tutaj mamy też babkę z norskiej. Krasnoludy, królów grobowców. No, a ogólnie armię też chaosu u góry. No to jest dosyć grubo. Przeważnie jeśli nim gdzieś zagracie, on jest fajnym bohaterem, tylko ciężko mu jest się tu przebić przez początek. Ja nim też zagrałem i na przykład tu się ładnie szybko przebiłem. Dodatkowo wjechałem na tę ziemię, gdzie też na live wam podeślę linka, żebyście mogliście sobie zobaczyć na przykład mechanikę grania tą frakcją. Niestety jeśli grałem tym, to nie nagrałem tej mechaniki, to jestem trochę bardzo zły na to, ale no niestety. Jeśli chodzi o samego Lorda, no armię ma fajną. Efekty w frakcji posiada Furii zachowania impetu. No to jest fajne. Koszt grozy dla zwiększania limitu jednostek Minotaurów minus 25%, no to jest dużo. No bo jak sobie zauważyliście, miałem chyba wykupione 4 czy 5 oddziałów, no i tam już było 700 grozy na sztukę, no to jest naprawdę dużo. Tryb lądowania został ulepszony tryb lądowania Molocha. To zwiększa zasięg ruchu. To jest fajne, no bo on musi jako tako unikać większości armii, no na początku z tymi mrocznymi elfami, jakby go dopadły 2 armie całe, no to raczej byłoby ciężko tam wygrać. Tauros wywoła efekt rzeka krwi. W regionie zmniejsza dyscyplinę. Aha, no to jest spoko, bo zmniejsza jakby dyscyplinę jednostek, regenerowanie się chyba też tych. Nie, dyscyplinę po prostu i kumuluje się spaczenie. No to jest fajne, żeby gdzieś tam zawładnąć i wywołać jakieś wyczerpanie u wrogów. To też jest dobra jakby efekt tego lorda. Siła broni dla jednostek Minotaurów, no to najlepiej zbudować prawie wszystko od Minotaurów. Tak samo właśnie Bestigory mu dołożyć, żeby też miał jakieś zwykłe jednostki. Krwiobestia, czyli po prostu eksplozja jakaś kamienia, znaczy ognia po prostu. Wydaje mi się, że ten bohater też jest bardzo ciekawy, warto nim zagrać. Najbardziej bym polecał osobiście Kazaraka, jednookiego plus Tauruxa. Morgur może mieć ciężko, bo no, walczy na początku z Bretonią. No, Bretonia na początku ma dużo konnicy, czasem może się szybko źle to potoczyć, więc najbardziej tych dwóch bohaterów wam polecam. Osobiście też nimi zagrałem na dużą ilość jakby tur, więc na pewno są sprawdzeni. Więc zatem dziękuję za oglądanie mojego poradnika. Jeśli Ci się podobało, zapraszam też do innych moich poradników, troszkę ich jest. Za niedługo też będę tworzył jakby takie porównanie wszystkich tych frakcji, którą najlepiej na początek zagrać, która jest ogólnie gdzieś tam jedna z najlepszych. Teraz dużo patchy wchodzi, więc trochę się to zmienia, ale jak coś, to będę dziś informował na bieżąco. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Cześć!